Dzień dobry. Dzisiaj jest wtorek, 8 sierpnia 2023 roku. Imieniny obchodzą Cyryl, Cyprian, Emilian, Cyriak, Niezamysł i Sylwiusz. Pogoda w naszym biurze w Londynie to 13 stopni, częściowe zachmurzenie. Cena tokena KNG no teraz to $1,83, cena bitcoina to 29 231 dolarów. Obecny numer bloku BTC to 802 186. Do halvingu pozostało 37 814 bloków, czyli około 259 dni i 6 godzin. Ja nazywam się Kamil Żynda. Razem ze mną dziś jest Łukasz Żeligowski. Cześć Kamil. Cześć Łukasz, a to jest 161 odcinek Kwadransa z Kangą. Dajcie proszę nam znać, jak nas słychać, to nas bardzo ważne, żebyśmy się słyszeli i widzieli. A tradycyjnie, Łukasz, pytanie do ciebie. No. Co mówi piłkarz, jak wchodzi do fryzjera? Nie wiem. Gol! O, mamo. To mogłem zgadnąć. Nie było trudne w sumie. No dobra, Łukaszu. Mamy tu już za sobą, także teraz powiedzmy, co się dzieje na rynkach. No jakieś tutaj ruchy w ostatnich dniach się pojawiają, ciekawe rzeczy. O ciekawych rzeczach dzisiaj będziemy rozmawiać, ale co teraz na Bitcoinie i Ethereum? Tak, teraz w takim szybkim skrócie, co się dzieje na Bitcoinie i Etherze oraz na jeszcze jednej walucie. No, powiem tak, generalnie mamy rynek taki bardzo ściśnięty. Cena porusza się w bardzo, bardzo wąskim kanale, a to oznacza, że napinamy znowu gumkę. I teraz pytanie, czy napniemy gumkę i wystrzelimy w górę, czy napniemy gumkę i będzie jakieś pęknięcie, bo to wszystko jest możliwe. Analitycy, ci techniczni mają bardzo różne opinie. Ostatnio oglądałem dwie skrajnie sprzeczne analizy. Jedna mówiła o bardzo dużym potencjale wzrostu, druga mówiła o totalnym krachu. No ale bądźmy tutaj bardziej konkretni. Aktualnie cena Bitcoina to jest w okolicach 29 160 dolarów, czyli mamy bardzo podobną cenę do tego, co była tydzień temu. Nie rusza się mocno cena, cały czas jesteśmy między tak 28 700, 29 200, 250 czasami, no to jest taki faktycznie ruch bardzo, bardzo wąski, no i predykcje są oczywiste, jeżeli spadnie, to spadnie, a jak wzrośnie, to wzrośnie. Czyli jeżeli spadnie poniżej 28 000, to będziemy mieli spadki, jeżeli wzrośnie powyżej 20, no powiedzmy 29 900, bo to tak trzeba tam zaokrąglić, to będziemy mieli otwarte kierunki na ponad 31 000. Cena Ethereum bardzo podobnie, w tej chwili 1830 dolarów i również poruszamy się w bardzo, bardzo wąskim takim kanale, lekko spadkowym, ale cały czas to nie jest trend i mowa jest oczywiście o tym, że wybicia są możliwe, ale nikt jakoś jeszcze nie pokusił się o taką analizę techniczną, która by jednoznacznie wskazywała, że będą wzrosty albo spadki. Natomiast nie analiza techniczna, albo powiedzmy taka rozszerzona analiza techniczna może dawać inne rezultaty, ale o tym powiemy może później. Jeszcze jedną walutę może powiemy, bardzo, bardzo lubianą przez wiele osób. Dogecoin aktualnie kosztuje 7 centów. Jego cena teoretycznie po takich większych spadkach teraz znajduje się w takim kanale wzrostowym. Jest potencjał na to, żeby był wzrost, aczkolwiek znajdujemy się bardzo blisko dolnej granicy tego kanału. No i niektórzy analitycy sugerują, że możemy mieć spadek związany poniekąd też z działaniami Elona Muska i Xa, już nie Twittera, przypomnę. Tutaj jest otwarta sprawa, czy to był dobry ruch, czy zły, no ale mamy Xa i jest możliwe, że cena spadnie poniżej 6 centów, to będzie dosyć dramatyczna sytuacja dla Doge'a. Przypomnę, jeszcze parę lat temu Doge kosztował ułamków centów, także tak mamy niezłe wzrosty dla tych wszystkich, którzy otrzymywali Doge jako nagrodę. Chyba była dodatkowo dawana jako nagroda do kopania przy Litecoinie. Tak coś mi się wydaje, chyba z 6 lat temu. O, tak. Nawet w airdropie dostałem. No widzisz. Jakiegoś Doge'a, także tam trochę Doge'a. Na początku, pamiętam, to był 2017 rok, to chyba dawaliśmy Doge
po 30 tysięcy Dodży dawaliśmy jako prezent urodzinowy dla każdego pracownika. Takie coś było. No 30 tysięcy to nie jest jakiś tam majątek na $2000, ale $2000, hej. No tak. Kurczę. Tak. No a propos Dodge'a, no to cała nadzieja w Musku, tak jak powiedziałeś. Tak, tak się wydaje, że Musk w tej chwili tutaj trzyma rynek bardzo mocno. Przepraszam, bo właśnie zobaczyłem jeden bardzo dla mnie ważny teraz komentarz. Sławku, pozdrawiamy Ciebie oczywiście. Pozdrawiamy. Z Londynu, z Gdańska, z Warszawy i z wielu innych miast. Bukareszt to bardzo ciekawe miasto, widziałem parę filmów o nim, mam nadzieję, że opowiesz nam, jak przyjedziesz, kilka ciekawostek. Właśnie o tym mieście, o nim jestem bardzo ciekawy, jak odebrałeś to miasto. Dobra, wracamy do kwadransu. No to Łukaszu, mówiłeś mi dzisiaj o jakimś wskaźniku właśnie na Bitcoinie, tak, który jest właśnie długoterminowy. Zastanawiałem się nad tym, czy nie zrobimy na najbliższym no comment i tutaj proszę Was wszystkich o komentarz, czy bylibyście ciekawi, żebyśmy właśnie poświęcili jeden no comment na temat jakiś fragment, powiedzmy, no comment na temat analizy ceny Bitcoina, ale w takiej perspektywie nie krótkoterminowej, tylko długoterminowej. Bardzo dużo ostatnio czytałem takich analiz, nie wiem, pojawiły się znowu takie ciekawe analizy długoterminowe, no i faktycznie przemawiają do mnie te wykresy. Jeden z najprostszych, jaki możemy zrobić, no to choćby wykres związany z średnią kroczącą, ale uwaga, nie tam 10-dniową, 20-dniową, tylko 4-letnią. Dlaczego 4-letnia? No bo mamy halvingi co 4 lata. Tak. No i teraz, jak się popatrzy na te wykresy, to można bardzo ciekawe rzeczy sobie odczytać. Ja powiem tak, nawet jeśli spadnie, to i tak warto teraz kupować. To taki wniosek z tych wykresów. Tam parę innych jeszcze jest bardzo ciekawych wskaźników. No, można powiedzieć, że wszystko wskazuje na to, że jesteśmy, patrząc cyklicznie oczywiście, zachowując w pamięci to, że mówimy cały czas o tym, że cykliczność Bitcoina jest prawdziwa, do tej pory była, to te wzrosty są jak najbardziej prawdopodobne. Mowa jest o $100,000, to jest te najniższe pułapy. Te najniższe pułapy i to wielu analityków, i to mówię właśnie o analitykach takich, którzy wywodzą się z rynków tych klasycznych, mają duży background, dużą przeszłość w pracy jako analitycy rynków klasycznych. Oni mówią o tym, że $100-140 000 nie, że będzie w ciągu 2 lat, bo to ja też mogę tak mówić, tylko oni mówią o tym, że w tym roku. Więc to jest bardzo, bardzo ciekawe. Co więcej, zaczynają pojawiać się również takie głosy. 2 analityków z Bloomberga oceniło właśnie w jednym ze swoich takich analiz czy artykułów, powiedzieli, szanse na to, że powstaną w tym roku ETF-y oparte o Ethereum, nie Bitcoin, Ethereum, właśnie wzrosły do 75%. A to jest niesamowicie pozytywna opinia, czy taki sygnał dla Ethereum. Przypomnę, że Ethereum cały czas w tej chwili notuje spadki w relacji do Bitcoina. Mamy długotrwałe spadki. Chyba tak długie były kiedyś, ale to były naprawdę, zaraz potem zaczynały się gwałtowne wzrosty, czyli możemy myśleć o tym, że faktycznie tutaj to się napina, ta gumka jest coraz bardziej napinana, no mam nadzieję, że wystrzelimy już niedługo w górę. Przypomnę, jutro ważny dzień, jutro mamy ogłoszenie w Stanach CPI, czyli wskaźnika inflacji, wzrostu cen w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście, jeśli inflacja spadła, no to ceny Bitcoina pójdą do góry, w krypto pójdą w górę. Jeżeli inflacja wzrosła, no to pójdą w dół. To tak prawdopodobnie. Tak. Prawdopodobnie tak będzie. No a Ethereum też ma dużo ciekawych takich, jeszcze chciałem powiedzieć, jutro CPI, a 13 albo 15 sierpnia SEC ma ogłosić, uwaga, może ogłosić, czy zgadza się na ETF-a BlackRocka.
I to będzie. Jeżeli moja predykcja jest zbliżona do tego, jaką mój jeden ze znajomych ma w Stanach Zjednoczonych, on powiedział tak, jeśli ogłoszą, jeżeli ma przejść, to ogłoszą to teraz, a jeśli ma nie przejść, to powiedzą, że albo nic nie powiedzą, albo będą mówili podczas następnego spotkania w lutym i to wtedy w lutym powiedzą, że nie. Także to jest takie jego predykcja, natomiast faktycznie sądząc po tym, jakie sygnały się pojawiają ze strony SEC-u, podobno, ptaszki ćwierkają. O, nie można już tak mówić. No właśnie, teraz krzyżyki. Nie można tak krzyżyki mówić. Teraz. Tak, krzyżyki. Więc mamy dosyć dużo takich przecieków dotyczących korespondencji, jaką SEC prowadzi z tymi bodajże 12 firmami, które złożyły wnioski o ETF-y spotowe Bitcoina, świadczą o tym o całkowitej zmianie nastawienia do krypto ze strony SEC. To byłoby coś. To co, Gensler odchodzi? Ja nic nie mówiłem, żeby nie było, że to przeze mnie potem. W żadnym wypadku nie potwierdzam, nie zaprzeczam, tutaj nie mogę powiedzieć, ale faktycznie coś się dzieje. No, mamy dużo takich informacji, które są nie tak wprost powiedziane. Nie? No właśnie, choćby o tym, że Polygon ma bardzo dużą zmianę. To jest pewien news, który tak przechodzi trochę niezauważony. Nie? Tam bardzo dużo się dzieje. Będziemy mieli nowy token na Polygonie, to będzie POL bodajże się nazywał, będzie konwertowany Matic 1:1, w ogóle jakieś wielkie rzeczy, nie chcę teraz wchodzić w te szczegóły, bo to można by chyba cały program o tym zrobić, ale pojawiają się takie newsy fundamentalne, bardzo istotne, których rynek nie zauważa, nie reaguje, a to by w moim takim odczuciu świadczyło, że właśnie coś mamy takiego, coś się dzieje pod stołem. No właśnie, tak jak powiedziałeś o tym Polygonie, no to muszą chyba przychodzić jakąś restrukturyzację. Może w związku z tym, że właśnie na przykład Revolut wycofuje się z rynku amerykańskiego ze względu na problemy z SEC-iem właśnie i tym, że w zeszłym miesiącu przez SEC musiał Revolut wycofać z rynku amerykańskiego Solanę, Cardano i Polygon. No właśnie. Także być może tutaj oni jakieś takie ruchy wyprzedzające robi właśnie Polygon, żeby stworzyć token, który nie będzie podlegał tym jakimś ograniczeniom regulacyjnym w Stanach Zjednoczonych. No, wiesz, ja powiem, a z drugiej strony Coinbase całkowicie wyszedł na wojnę, nie zdelistował żadnego tokena. Ja muszę powiedzieć, że jestem wielkim fanem Coinbase'a. Uważam, że oni tutaj bardzo dobrą robotę odwalają. Zresztą o Coinbase'ie chyba jeszcze wrócimy, ale no ciekawe, Coinbase jest notowany na giełdzie amerykańskiej. No oni mają naprawdę silne karty w rękawie. Oni nie mogą być tak po prostu oskarżeni przez SEC, no bo SEC im wyraził zgodę, tak? A w tych wszystkich folderach, w tych wszystkich dokumentach, które były składane przez Coinbase'a o tym, co oni robią i tak dalej, wszystko było jawnie napisane. Tak. I teraz oni nie mogą mówić, o nie zauważyliśmy. No nie, no tego nie mogą powiedzieć, nie? Tak. To jest bardzo, bardzo ciekawe, co się pojawi. Dla mnie ten sierpień i w ogóle te wakacje są pełne emocji. Zwykle wakacje to taki okres troszeczkę ogórkowy, a tutaj wygląda na to, że było bardzo intensywnie. Przypomnę tylko, że wakacje w Stanach kończą się trochę szybciej. Nie? To powrót na studia, powrót do szkoły jest bodajże w połowie sierpnia się rozpoczynają zajęcia na uczelniach, więc no to tutaj możemy patrzeć na to, że to już jest teraz, nie? No tutaj dużo właśnie takie mam przemyślenia na temat tego, że no jakby spojrzeć na cały rynek kryptowalut, on jest zdominowany przez to, co się dzieje na rynku amerykańskim. Chociaż rynek amerykański to jest nie tylko część całego światowego obrotu kryptowalutami, ale wszyscy patrzą w stronę Stanów Zjednoczonych. No przede wszystkim na stablecoiny. Tutaj możemy sobie chwilę porozmawiać o tym, co się dzieje na rynku stablecoinów, bo tu jest w ogóle bardzo duże zamieszanie. Mamy newsa takiego, którego zaraz mam nadzieję przedstawisz, który się pojawił dosłownie kilkanaście godzin temu i też myślę, że będzie miał bardzo duży wpływ na to. No tak właśnie wracając, no to dlaczego
Stany Zjednoczone akurat i dolar. No dolar chyba jako dlatego, że jest podstawą rozliczeń międzynarodowych i wszyscy biorą pod uwagę dolara, jakby pary do dolara, tak? No do dolara może nie w sensie dolara stricte, tylko do stablecoinów opartych o dolara. No tak, oczywiście, jednak dolar jest tym pieniądzem, czy tą walutą, która określa relacje międzypaństwowe, tak? Jeżeli robimy jakieś transakcje, no to dolar od nie pamiętam którego roku, ale jest uznawany za tą walutę międzynarodową. Po wojnie, po II wojnie światowej w ramach takiego porozumienia wszystkie państwa, które były sygnatariuszami tego porozumienia, one zaczęły trzymać swoje rezerwy finansowe w dolarze, nie w złocie, tylko w dolarze, to wtedy było sprytne, no bo dolar był wymienialny do złota, oczywiście tam było to, no ale w 76 roku prezydent powiedział, a jednak nie będziemy wymieniać do dolara. Tak. No, jakby wszystkie państwa troszeczkę zostały postawione pod ścianą, no ale musiały to zaakceptować. No i to co mamy teraz, to jest konsekwencja tych decyzji po II wojnie światowej. W ogóle czytałem taką analizę, że jakby z jednej strony banki są wykupywane przez Fed, a zaczyna się przebąkiwać, pojawiać się taka myśl, taka narracja, no to może niedługo rząd zostanie wykupiony przez Fed. Bo to tutaj rząd zaczyna mieć problemy amerykańskie. No, nie wiem, jak oni sobie poradzą. Nie jestem tutaj wielkim specem od inżynierii finansowej, szczególnie w skali makro, no ale myślę, że jednak takich czysto rynkowych zachowań się nie da powstrzymać. Można to zrobić na chwilę. Na chwilę tak, nie? Na chwilę możemy poudawać, że prawo popytu i podaży nie działa, możemy przez chwilę jakimiś regulacjami blokować normalne działanie rynku, ale koniec końców i tak te reguły znajdą swoje rozwiązanie, swoje jakieś działanie nawet w takim strzeżonym świecie. No, przypomnę, dla mnie bardzo ważne takie, w Polsce był zakazany dolar, zakazane była marka i tak wszyscy mogli kupić, nie? To też ciekawe, że my mieliśmy dolara w obiegu oficjalnym i dolara nieoficjalnego. Oczywiście, znaczy jeden to był bon towarowy, tak, a drugi to był taki prawdziwy dolary. Nie? No dużo ludzi o tym nie wie, nawet w moim wieku, bo to jak ja zacząłem o czym czytać, to byłem już zdziwiony, o co tu chodziło, tak, że był $1, właśnie tak jak mówisz, oficjalny jako bon towarowy, gdzie można było kupić w Baltonie, w Peweksie jakieś rzeczy za tego dolara, a drugi obieg to był dużo większej wartości dolara prawdziwego. Tak, no... Było ciekawie, ale właśnie pokazuje, że rynku się nie da oszukać. Nie? To będzie no to wracając do tego stablecoina. Tak, no słuchaj, ja bym powiedział, jedna z największych instytucji zapewniających płatności na świecie, czyli PayPal. PayPal ogłosił, że wypuszcza swojego stablecoina PYUSD. Dla mnie to jest bardzo zaskakujące. Bardzo zaskakujące, bo zastanawiam się, dlaczego oni chcą to zrobić. No potem sobie pomyślałem, no wiadomo dlaczego, chcą mieć depozyty, chcą zarządzać tymi depozytami, te depozyty Dokładnie. Są olbrzymie, zaraz do depozytów jeszcze myślę wrócimy, ale PYUSD zostaje wyemitowany i uwaga, na jakiej sieci? Na Ethereum. A to oznacza, że no, mamy niesamowicie byczy sygnał dla sieci Ethereum, bo powstaje nowa kryptowaluta sygnowana przez organizację PayPal, która ma setki milionów użytkowników. My w Polsce tego tak do końca nie widzimy. PayPal jest taką troszeczkę niszową formułą płatności, ale w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii to jest wiodący mechanizm płatności. Po prostu tam każdy używa PayPala. Można powiedzieć, że kłas blik. Chyba nawet bardziej, wiesz? Może nawet bardziej, bo to jest coś... To jest podstawowa forma płatności na Amazonie na przykład. Dokładnie, nie? Na Amazonie, nie na Allegro, tylko na eBayu, tak? Bardzo, bardzo popularna. No i ja myślę, że to jest coś naprawdę dużego. Nowy stablecoin PYUSD. Z drugiej strony bardzo ciekawe rzeczy się dzieją na linii Binance i stablecoiny. Taki wywiad widziałem z CEO Coinbase'a, gdzie jest mowa o USDC, o Circle. Dlaczego Circle nagle straciło prawie połowę
połowę skarbca. Z 45 miliardów do 25 miliardów dolarów. W bardzo krótkim czasie. I nagle to jest Circle ogłasza, Binance sprzedał wszystkie swoje USDC. Wymienił swoje USDC na cash, co no, to jest dosyć taki ciekawy sygnał. Z drugiej strony Binance atakuje USDT. No Mamy krótkotrwały depek, dosyć istotny, ale który powoduje, że market makerzy zaczynają się denerwować. Naprawdę. No i co ciekawe, Binance teraz przechodzi na innego jeszcze stablecoina. W ogóle ja mam wrażenie, że on co chwilę przechodzi na nowego, bo miał swojego BUSD, którego musiał wyłączyć, bo Paxos emitent BUSD, uwaga, jest również emitentem PYUSD, czyli PayPal wybrał firmę Paxos do tego, żeby była emitentem jego stablecoina. Zadziwiający ruch. Oni muszą coś wiedzieć. Oni nie robią takiego ruchu. No nie robi się tak, nie? Oni na pewno coś wiedzą i Paxos, myślę, tutaj wychodzi obronną ręką z tych wszystkich zarzutów, które będzie miał, czy ma postawione. Czyli tak, Binance sprzedaje, wychodzi z USDT, ale jak wychodzi? No właśnie zaczęto podejrzewać i śledząc analizę skarbców i ruchów, że Binance wymienił USDT na USDC, po czym USDC wymienił na cash. I dlaczego nie wymienił casha z USDT? Może coś wie. No właśnie. Może coś wie. Pamiętajmy, że bardzo dużą częścią zabezpieczenia skarbca stablecoinów, zarówno USDT, jak i USDC, w szczególności USDT, są bony skarbowe. Tak. Bony i to jest... 64% skarbca, aktywów Tethera. A dlaczego banki poupadały? Niektóre, dlaczego ten bank run się udał na niektóre banki? Bo nie mogły zrealizować. Bo nie mogły zrealizować swoich bonów, ponieważ musieliby realizować z olbrzymią stratą. No i tu się, myślę, zaczyna robić bardzo ciekawie. Binance zdobywa fundusze, zaczyna pompować te fundusze w nowy stablecoin. Najpierw była mowa o TrueUSD, że oni w TUSD bardzo mocno uderzają. Teraz pojawia się nowy stablecoin promowany przez Binance'a. First Digital USD, FDUSD. Tak, to jest stablecoin, który jest przez firmę z Hongkongu robiony, no i faktycznie zaczyna być bardzo mocno promowany przez Binance'a. Praktycznie można powiedzieć, że Binance jest jedynym taką istotną giełdą, która promuje tego stablecoina. No już niedługo. No już niedługo, bo uwaga, oczywiście my na Kanzy nie śpimy, FDUSD będzie notowany również u nas, będzie można dokonywać wpłat, czyli depozytów, będzie można wypłacać i oczywiście będą rynki otwarte FDUSD. Co ważne, my otwieramy w tej chwili po sieci BSC, bo ta sieć jest dominującą. Zobaczymy, czy będziemy dodawali kolejne, to zależy oczywiście od tego, jak będzie działał rynek. I FDUSD jest też na Ethereum. Tak. Także Ethereum rządzi. No ja tak sobie myślę właśnie, że no a propos tego, co mówisz, no to jest bardzo kuszący kawałek tortu dla wszystkich, którzy chcą wyemitować swój token oparty o dolara, no bo nie ma co ukrywać, trochę się na tym zarabia. Tether w zeszłym roku zanotował, w drugim kwartale, przepraszam, $850 milionów zysku. Tak. Także no myślę, że... No, jest o co walczyć. Jest o co walczyć, no i tutaj jest ciekawe też, tu można powiedzieć, że krok wyprzedzający, tak, robi Tether, no bo powiedzieli ostatnio, że będą przeznaczać 15% całego zysku na skup bitcoina z rynku. I następna ciekawostka jest taka, pewnie też niewiele osób o tym wie, że Tether jest posiadaczem 55 000 bitcoinów i to jest 11. portfel pod względem wielkości. Tak, no to jest... myślę, i dobra, i zła wiadomość. Dobra, ja patrzę na nią jako dobrą, bo to daje mi poczucie zabezpieczenia skarbca. I jestem przekonany, że ta ilość bitcoinów oczywiście w tej chwili to nie jest jakaś olbrzymia wartość, taka dla mnie olbrzymia, ale w porównaniu do wielkości skarbca USDT, ale przy wzrostach bitcoina, które są bardzo możliwe, podkreślam, to nie jest porada inwestycyjna, to jednak będzie istotną wartością, a skoro USDT zaczyna być zabezpieczony częściowo bitcoinem, no to wzrosty na bitcoinie dają bardzo duże poczucie
pewności. No a można powiedzieć tak, USDT czy Tether, jeżeli inwestuje w Bitcoina, to też jest dobry sygnał. Tak, wszyscy, którzy skupują Bitcoina z rynku, dają dobry sygnał na rynku, tak? No tutaj już jak jesteśmy przy walkach, czyli walce stablecoinów, no to trudno nie poruszyć wątku, który jest tematem dzisiejszego spotkania. Tak. Czyli temat, który już poruszyliśmy wcześniej. Elon Musk kontra Mark Zuckerberg. No jednak wygląda na to, że nie tylko panowie postanowili pomierzyć sobie różne części ciała, ale jednak wystąpią. Mówiłeś mi, że została zaproponowana data. Tak, no Mark Zuckerberg zaproponował 26 sierpnia na odbycie tej walki. Myślisz, że się odbędzie naprawdę? Myślę, że to jest tak abstrakcyjne, tak kuriozalna sytuacja, że ciężko mi powiedzieć. No myślę, że tak. No tutaj Musk się wypowiada, że chodzi, że w pracy ćwiczy jak na siłowni, bo nie ma czasu poza pracą, żeby chodzić na coś, ćwiczyć jeszcze, no to wie, że te treningi przyniósł do siebie do pracy. Wiadomo jest, że Mark jest zawodnikiem jiu-jitsu, bierze udział w różnych turniejach, no i z sukcesami w sumie nawet. Brazilian jiu-jitsu. Tak, także no ja stawiam na Marka. Może fanem Facebooka jako tako bardziej nie jestem jeszcze Xa w tym momencie, ale stawiam na Marka. No Mark jednak ma większe szanse. No i tutaj będziemy niedługo rozmawiali jeszcze o sportach walki w nawiązaniu do krypto. To jest ciekawe. No zobaczymy. Ogólnie no tutaj fajna dyskusja między chłopakami się wywiązała, no bo Musk zaproponował, żeby to się odbyło na platformie X właśnie, dawniejszym Twitterze i że w celu zebrania środków na cele charytatywne. No to mu fajnie Mark odpowiedział, że może by to zrobić na platformie, która rzeczywiście zbiera środki na cele charytatywne i na bardziej niezawodnej platformie. No także tutaj zobaczymy, co będzie się działo dalej. No myślę, że to warto śledzić tę sytuację. Myślę, że to będzie, jeżeli dojdzie do tej walki, to ta walka będzie jedną z najbardziej oglądanych walk w historii internetu. No, jestem bardzo ciekaw, które serwery padną, bo to będzie właściwy test. Oczywiście jak padną, to każdy powie, zobacz, byliśmy bardziej popularni, tak. Więcej ludzi chciało z nas skorzystać, a jeśli nie padną, to powie, no a u nas wszystko działało, dlatego jesteśmy lepsi, więc będzie ciekawie. Ja po prostu zaczynam czuć takie déjà vu. Taki film Idiocracy, czyli Idiokracja po polsku jest dostępny. Straszna wizja przyszłości, straszna. Mam wrażenie, że ponad połowa tej prognozy, tego czarnowictwa, bo to nie było wcale jako futurystyczny film, to nie było przedstawiane jako coś, co się wydarzy, tylko raczej zobacz, wymyślmy, jak może być najgłupiej na świecie w przyszłości i no to na pewno się spełni, na pewno tak nie będzie, nie? No, ja tylko przypomnę taką jedną scenę mam, jak wygląda film w przyszłości, no więc w przyszłości najlepsza komedia, gdzie ludzie wchodzą i idea jest taka, że dwóch ludzi nagle jest w przyszłości. Nie pamiętam dlaczego, jak to się stało, czy ich zamrozili, czy mieli jakiś wypadek, ale nagle są w przyszłości i są tacy porażeni tym, jak się zmieniła rzeczywistość, poszli na film, na komedię. Wchodzą na sali, a sala pęka po prostu ze śmiechu, wszyscy prawie łzy tarzają się po ziemi ze śmiechu. Co jest wyświetlane? Przez cały film są pokazane gołe pośladki. Nic więcej. Tylko te pośladki. I zaczynam myśleć, że tutaj też mamy tego typu sytuacje. No już merytoryka schodzi na plan dalszy. Ważniejsze jest jakieś, no nie wiem, jak u przedszkolaka, nie? Jak powiesz bąk, pupa, tyłek, to przedszkolak się śmieje, nie? No nie wiem. No to a propos tych pośladków, no to już mamy taki przesmak w sumie, wystarczy wejść na Instagrama. Tak, nie wchodzę. No ale ogólnie tam jest dużo pośladków. Także, no jeszcze tutaj mówiąc o tym właśnie, mieliśmy poruszany temat na ostatnim no comment, jak mówimy o świecie, jak się zmienia, no to warto wspomnieć o tym, jak WorldCoin sobie radzi. No właśnie, jakieś newsy słyszałem. Newsów jest trochę, no bo tutaj wszyscy wzięli na celownik teraz WorldCoina i sprawdzają, co tam się dzieje. No i Certic odkrył lukę w procesie weryfikacji użytkowników, Nethermind zidentyfikował 26 błędów bezpieczeństwa, List Authority, kolejny audytor, znalazł 3 problemy, przedstawił 6 sugestii. Także myślę, że wszyscy teraz zaczną obserwować to, co się dzieje z WorldCoinem. No poza tym jest na celowniku regulatorów Wielkiej Brytanii, tak. Jest regulatorów z Francji, no i regulatorów z Kenii.
co ciekawe, czytałem właśnie, że przed chwilą nawet, przed samym rozpoczęciem programu, że w Kenii 5 sierpnia chyba zrobili najazd, policja zrobiła najazd na biura WorldCoina i zarekwirowała urządzenia do weryfikacji tożsamości w celu ich sprawdzenia. Ojku, czyli wezmą klucze prywatne pewnie, które były... Tu robi się jak zwykle. No, może przejdźmy na chwilę do Kangi. Bo ja już złych newsów mam dosyć. Co ciekawego na Kandze się dzieje, ja mogę powiedzieć, jestem wielkim fanem naszej nowej usługi peer-to-peer. To, co tam się dzieje, to przerasta nasze oczekiwania. Usługa bardzo popularna, co chwilę są jakieś oferty. Próbowałem, bo jestem jednym z operatorów, chciałem dokonać prawdziwego testu, zobaczyć, jak ta usługa działa. No nie jestem osobą, która siedzi cały czas na Telegramie i się patrzy, czy można, jest jakaś transakcja do zrealizowania, ale przyznaję, że udało mi się chyba tylko raz albo dwa przeprowadzić transakcję. Od razu operatorzy chwytają te transakcje i nie jestem tak szybki, ale to świadczy tylko o tym, że usługa jest naprawdę popularna. Nowe płatności, nowe banki, nowe transfery. Przypomnę, że dzięki tej usłudze każdy może błyskawicznie kupić, sprzedać stablecoina omega złotówkowego na razie, sprzedając go innej osobie. My tutaj pomagamy, meczujemy dwie osoby, one dokonują tej transakcji między sobą, to nie jest transakcja z nami i można dzięki temu szybko, nie wiem, kupić za 500 zł omega złotówki albo sprzedać omega złotówki za 500 zł i dostać pieniądze na konto. Tak, mam konto nie wiem, w mBanku, czy w jakim Aliorze, czy jakimkolwiek innym polskim banku, tutaj żadnej kryptoreklamy nie prowadzimy. Normalnie musielibyśmy czekać ponad 24 godziny albo 24 godziny, a jeżeli to weekend, no to dłużej, a tak możemy to zrobić natychmiast, bez względu na porę dnia, dzień. Także super, bardzo jestem zadowolony z tego, że ta usługa jest dostępna. No peer-to-peer wchodzi w naszą ideę blockchaina ludzi. Tak, blockchain ludzi, rozpraszamy usługi, likwidujemy single point of failure, czyli takie pojedyncze punkty awarii, które mogą spowodować, że cała usługa działa, czyli zachowujemy się jak blockchain. Nawet jak jeden node padnie, czy dwa nody padną, to nic się nie dzieje, blockchain dalej działa. Usługa peer-to-peer jest już dostępna nawet na aplikacji mobilnej. Możemy działać. Wchodzą również nowe zlecenia, już czekamy na zatwierdzenie aplikacji, także lada dzień będzie, albo lada godzina będzie zatwierdzona nowa wersja już ze zleceniami cyklicznymi i zleceniami po market price, bo to był pierwszy krok na nowych zleceniach. Bardzo się z tego powodu cieszę. No i no mamy tak, FDUSD, jutro zaczynają być realizowane wpłaty, otwieramy rynek i później wypłaty, ale to nie cała nowość, bo wchodzi jeszcze jeden coin, bardzo, bardzo dla nas znamienny, istotny przez to, jak bardzo jest nieistotny, jak bardzo symboliczny jest. Dogecoin. Dogecoin, tak. Jak mówimy o Twitterze, Xie i Elonie Musku, zdominowany jest program dzisiaj przez Twittera i Xa, także no właśnie, Dogecoin. Dogecoin, już wpłaty są realizowane, można dokonywać wpłat. Rynek otwieramy, zerkam tutaj do notatek, żeby... Dzisiaj tak, o 16 startuje rynek i wypłaty będą realizowane od czwartku, więc wszystkich chętnych zapraszamy. Depozyty już otwarte. Tak, można realizować depozyty i być jednym z pierwszych uczestników na rynku, to zawsze wielka ekscytacja. Patrzę, co jeszcze miałem powiedzieć. Konkurs. No oczywiście, no to bez konkursu kwadrans nie może się odbyć, także... Słuchajcie, zanim wyniki konkursu i powiem więcej o konkursie, to jak zwykle przypomnę, że warto wspomóc nas w tym, żeby ten materiał był jak najbardziej rozpowszechniony. Łapka w górę, komentarz i oczywiście nie gwiazdka, tylko dzwoneczek. Dzwoneczek, subskrypcja i dzwoneczek. Nie ominie Was żaden materiał, a przypomnę, nie tylko kwadrans to jest materiał, czy formuła Kangi, ale również mamy no comment w każdą sobotę o godzinie 19. Więc prosimy łapka w górę. To nie kosztuje dużo, a nam pozwala zwiększać zasięgi, ale łapka w górę ma również inne zastosowanie, bo to jest nagroda, którą każdy z Was, który jest dobrym analitykiem,
krypto. Ma narzędzia do przeprowadzenia analizy technicznej, potrafi... Szklaną kulę, tak, chociaż ja stawiam raczej na to, że ma tą wiedzę, tę albo milion bitcoinów, żeby manipulować rynkiem. Jak co niektórzy. No ale jeżeli ktoś z Was czuje się silny, to zapraszamy do konkursu. Wyliczenie ceny bitcoina, która będzie za tydzień we wtorek o godzinie 9 na rynku BTC do USDT na Kanze. Jeżeli potrafisz wyliczyć cenę, podaj swoje wyliczenia, podziel się z nami, podając komentarz #kwadrans_kango 162 i cenę wyrażoną w dolarach. Każdy bierze udział w tym, kto napisze taki hashtag do końca środy, bierze udział w konkursie. Nagroda to są tokeny KNG w ilości 10% łapek w górę. Tak jest. Dlatego łapki w górę warto dawać. No i tutaj mamy osobę, która ma bardzo dobrą szklaną kulę. Prosimy o markę, bo tutaj widzę, że pomyliła się tylko o 49 centów. No nie mogę, Podała cenę $29,229, a cena o godzinie 9 była $29,228,51. No to nieźle. No i w związku z tym, że w zeszłym tygodniu było 439 łapek w górę, no to nagroda, która przysługuje Przemysławianiakowi 7931, to jest 43,9 KNG. Także prosimy o odezwanie się do nas na support @Kanga Exchange albo kontakt @Kanga Exchange, gdzie tutaj dokonamy kroków w celu zweryfikowania i wypłaty tej nagrody. Także zrobimy to niezwłocznie. Gratulujemy. Mam pytanie od jednego z widzów. Kiedy portfel na Kangę? To jest R. Bardzo proszę, napisz więcej, co konkretnie Cię interesuje, bo sama aplikacja mobilna, która pełni również funkcję portfela, jest już dostępna, można sobie ściągnąć. Nie tylko można używać tego jako portfela giełdowego, ale co ważne, można korzystać na przykład z kantorów, można dokonać wymiany na gotówkę, można użyć tego portfela do tego, żeby kupić krypto za gotówkę albo zapłacić w sklepie. Można też stejkować. I można stejkować oczywiście, także jest możliwości bardzo, bardzo dużo. Zachęcamy do zainstalowania sobie aplikacji mobilnej Kanga Wallet. Tak, i tutaj widzę, że w zeszłym tygodniu ktoś miał jakiś problem z naszym supportem, ale widzę, że w tym tygodniu poprosiliśmy, jeżeli sytuacja się nie rozwiąże, żeby tutaj do nas napisał. No widzę, że nie napisał, także miejmy nadzieję, że ogląda i sytuacja się rozwiązała już sama w jakiś sposób. Mamy nadzieję, że za pomocą naszego supportu. Co też jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć, to mieliśmy w zeszłym tygodniu konkurs z koszulką z podpisami zawodników Superligi. No właśnie, tutaj bardzo ciekawe, że ktoś zgadł. O! Tak, no ja bym się nie spodziewał, no ale to zgadł Bogdan Boguta 610. To były autografy Katarzyny Kawy oraz Mai Chwalińskiej. Gratulacje! Super. Bardzo dobrych zawodników Superligi, także zachęcamy też do kontaktu z supportem. Support @Kanga Exchange albo kontakt @Kanga Exchange, gdzie dokonamy kroków weryfikacyjnych, żeby móc wysłać nagrodę. Nagrodą będzie zestaw gadżetów i oczywiście koszulka wymieniona, tak? Oprócz tego mamy jeszcze konkurs na koszulkę związaną z Superligą, koszulkę z podpisem Łukasza Kubota, który jest utytułowanym zawodnikiem tenisowym. W zeszłym tygodniu otworzyliśmy ten konkurs. Konkurs trwa do czwartku. Na naszych social mediach pojawiają się posty, gdzie trzeba napisać, co łączy kryptowaluty i tenis. O, bardzo dobre pytanie. Tak, w czwartek, no myślę, że dużo rzeczy łączy. Między innymi na przykład, że są dwie strony, tak, które walczą ze sobą. Mamy tutaj kupujących i sprzedających, czyli jakby kortem tenisowym jest rynek. Także zachęcamy do komentowania. Konkurs trwa do czwartku. Będzie można wygrać właśnie koszulkę, zestaw gadżetów i dodatkowo będą nagrody, jakieś pocieszenia poza pierwszą nagrodą. Także super. Zapraszamy. No i co? No i jeszcze jedna rzecz, o której warto wspomnieć. No niedługo, za cały miesiąc od teraz będziemy w Singapurze. A jeżeli już jesteśmy przy Singapurze, no to warto wspomnieć o tym, że Singapur otwiera się na Web3, fintechy, no i krypto, tak? Bank Centralny Singapuru w ostatnim tygodniu powiedział, że przeznacza $120 milionów na wsparcie projektów związanych właśnie z Web3, z kryptowalutami. No i tutaj jest otwarty jest dla każdych projektów, które się do nich zgłoszą. No tutaj jest do wydania ponad $1,5 miliona na projekt. No to nieźle, to bardzo,
Bardzo, bardzo zacna kwota. Ekipa Kangi jedzie w dosyć licznym gronie do Singapuru. To jedna z największych konferencji. Jeżeli ktoś z Was jest akurat i może w Singapurze nas odwiedzić, to zapraszamy. Chętnie z Wami piątkę przybijemy i porozmawiamy o tym, co się dzieje w świecie krypto i o tym, jak mogłaby Kanga być jeszcze lepsza. To dla nas bardzo cenne zawsze informacje, takie porozmawianie na żywo, to jest zawsze coś ciekawego. Na koniec, bo już prawie trzeci kwadrans. Prawie kończy się trzeci kwadrans. Ostatnio ciekawego newsa czytałem. Jedna z traderek krypto odkryła, że jakiś bot gra przeciwko niej. Była bardzo zdenerwowana i w pewnym momencie zaczęła analizować jego ruchy i stwierdziła, że go po prostu zacznie grać przeciwko niemu. I w ten sposób zarobiła 500 Ethereów. O proszę. Przeciwko botowi. Tak, na co programista bota oskarżył ją, że ona mu ukradła te pieniądze. Bardzo, bardzo ciekawe, to taka przestroga dla tych wszystkich, którzy wierzą w te boty. Od razu mówię, nie jestem przeciwnikiem, w żadnym wypadku też uważam, że używanie botów nie jest wcale takie bezzasadne. To ma swoje dobre strony, ale jak widać nie zawsze trzeba być ostrożnym. Używanie botów, z doświadczenia powiem, używanie botów ma sens tylko jeżeli rynek jest wzrostowy. Bo jeżeli rynek spada, no to ten bot za bardzo się nie sprawdza, a poza tym sytuacje związane z botami mogą być różne. Mój bot, którego ja używam, nie będę tutaj antyreklamy czy reklamy robić, no to był 2018 rok, no to były początki botów takich tradingowych. No mój bot sprzedał mi kilka Ethereum błędnie w ciągu wieczoru, źle zrealizował transakcję. O tyle dobrze, że zgłosiłem się do tych osób, które prowadziły tego bota i na tyle były sensowne, że oddały mi te środki. I jeszcze dały mi pakiet abonamentowy na tego bota chyba na rok do przodu, ale już po tym wydarzeniu za bardzo tam... Nie chciałeś korzystać. Nie miałem odwagi, bo już wiesz, stracić wszystkie środki, może drugi raz by nie wypłacili, tak? No ale boty są nieodłączną częścią rynku kryptowalut, to warto też o tym powiedzieć, bo niektórzy to traktują tak, że boty na rynku i tam zniechęcają się do tego. To jest naturalna kolej rzeczy. To jest naturalna kolej rzeczy. Giełdy jako takie udostępniają API dla traderów z zewnątrz, jak ktoś ustawi dostęp do tego API, co z tym z dostępem zrobi, to już jest kwestia wtórna. Tak, ja mogę powiedzieć, że my jako Kanga na pewno od samego początku udostępniamy API, widzimy zainteresowanie ze strony różnego rodzaju instytucji nawet, programistów. Co nas bardzo cieszy, to wzrost używalności API, czy ilości requestów, które obsługujemy, bo widzimy to bardzo dokładnie, wzrost w bardzo krótkim czasie o 2 rzędy wielkości prawie, także przesadziłem, o 1,5 rzęda wielkości. Także to pokazuje, że zaczyna Kanga być już tak postrzegana dosyć dobrze. Mamy dosyć dużo nowych graczy, którzy animują rynki, robią arbitraż, tradują. Świetnie, bardzo się z tego powodu cieszymy. Zapraszamy oczywiście na Kangę. Z takich rzeczy jeszcze o botach, to można powiedzieć, że nasze zlecenia cykliczne są swego rodzaju botem. Bardzo prostym, ale są. Możemy wyłączyć emocje, włączyć kupowanie co 4 tygodnie za 100 zł, za 200 zł Bitcoina, Ethereum i KNG. Oczywiście nie zapominajmy o tym, że tutaj też te boty działają. Dla mnie najlepsza forma inwestowania. Napiszcie w komentarzach, czy korzystaliście z jakich botów, czy korzystacie. Tak. Tutaj Kuchnia Prado pyta się czy są jakieś newsy o KNG. Same newsy związane z KNG, samym tokenem bezpośrednio zostawiamy sobie na wrzesień. Tuż po Singapurze, myślę, będziemy Was informowali o tym, co się będzie działo. Tak jak mówiliśmy, pracujemy nad pewnymi, nie nazwałbym tego, bo rozmawialiśmy o tym, że mówiliśmy, że taka nowa modyfikacja tokenomii będzie KNG 2.0. To jest może troszeczkę za mocno powiedziane. My nie chcemy żadnej rewolucji, to będzie raczej ewolucja, ale istotna. To nie będą jakieś zmiany kosmetyczne, to będą bardzo istotne zmiany. Zachęcamy do tego, żeby śledzić, bo będziemy te informacje przekazywać, tak żeby był czas dla każdego do przemyślenia, zastanowienia się i podjęcia odpowiednich ruchów. My osobiście na temat ceny KNG się nie wypowiadamy, ale każdy widzi
widzi, jak jest i każdy może wyciągnąć swoje wnioski. Okej, Kamil, kurczę, ja mam jeszcze tutaj 4 tematy, zostawmy na później. No comment. Chyba, że coś jeszcze chciałbyś dodać. Co jeszcze chciałbym dodać? Halving Litecoina, no nie poszedł tak jak planowany w sumie, taki krótki news możemy jeszcze to omówić. Nie planowany. Ja zakładałem, że tak będzie i jak rozmawialiśmy o halvingu Bitcoina, no to też myślę, że będzie bardzo podobnie, że w momencie do halvingu będą jakieś tam delikatne wzrosty, w momencie halvingu będzie spadek, później ten spadek będzie znowu delikatnie wzrastał i później będzie już pompa, jak to mówią. No, faktycznie mamy sytuację taką, że Litecoin spadł z tych swoich wielkich szczytów. Mieliśmy całkiem niedawno ponad $100 na Litecoinie, teraz jest 80 parę, chyba 82-83 dolary, właśnie szybko sprawdzam, tak, dokładnie, 82,44. Także no, były wzrosty, teraz są spadki. Sprzedajemy... Jak to się było? Sprzedajemy newsy, kupujemy fakty, czy odwrotnie? Kupuj plotki, sprzedawaj fakty. Kupuj plotki, sprzedawaj fakty, no właśnie. Tak. Okej, Kamil. Jeszcze raz pozdrowienia dla Sławka, który jest w wielkiej podróży. Nie wiem, czy on już ogłosił. Nie ogłosił. Chyba nie będzie ogłaszał. To nic nie będę mówił. Ale wystartował z Lizbony. Jest teraz w Bukareszcie, także już widzimy, że przejechał spory kawał, no ale na kolosy to jeszcze nie zasługuje, jeszcze trochę, Sławek, jeszcze trochę. Tak. Mam nadzieję, że posłuchamy Ciebie ze sceny w Gdyni, jak będziesz opowiadał o tej wielkiej podróży. Podkreślmy fakt, tu nie chodzi tylko o to, że Sławek sam pojechał, bo to może jest jeden wyczyn, ale to, że pojechał całą rodziną, z 3 dzieci, żoną, ciekawe. Pociągiem, na razie pociągiem, tak. Także polecamy też śledzić profil Sławka na Facebooku, jest otwarty, można prześledzić. Sławek, bardzo fajne dzienniki pokładowe. Tak. Codziennie, jak to dzienniki. Jestem ciekaw, jak długo jeszcze będzie jeszcze publikował, jak długo będzie miał internet, no ale... Właśnie, może wjechać do kraju, gdzie już nie będzie tak łatwo. Nie będzie tak łatwo, zobaczymy. Tak. Dobra, Łukasz. Dziękuję bardzo za dzisiejszy kwadrans, Kamilu. Dziękuję Ci również, Łukaszu. Jak zwykle wielka przyjemność. Dziękujemy Wam za oglądanie i jeszcze raz prosimy łapki w górę, subskrypcja, dzwoneczek, dajcie znać. Udostępniajcie. Tak, udostępniajcie, koniecznie udostępniajcie, dajcie znać, jak interesujące tematy były poruszane. Parę pytań zadaliśmy w trakcie, ciekawi jesteśmy Waszej opinii. No i do zobaczenia na najbliższym No Comment o godzinie 19. Napiszcie, czy chcielibyście, żebyśmy powiedzieli coś więcej na temat predykcji ceny Bitcoina. Do zobaczenia. Dzięki, Łukasz. Do zobaczenia. Cześć.